Wyciągnijmy wnioski. Powiem wam zero-jedynkowo, co o tym myślę. Ale słońce pali. Która jest godzina? 8:30. Można było jeszcze pospać. Ale słowo można nie zawsze trzeba wcielać w życie, szanowni państwo. Witam, przepraszam za warunki, w jakich jesteśmy. W sumie nie wiem, czy powinienem przepraszać. Nie powinienem. Są w życiu rzeczy, za które warto przeprosić i są rzeczy, za które nie warto przepraszać. A to, że spałem w buszu, to nie warto przepraszać, bo niestety żadna dusza, która by chciała tych przeprosin, nie byłaby w stanie zmienić owego stanu. Więc nie warto. Witam serdecznie na nowym odcinku z serii senegalskiej. Jednak ten odcinek będzie troszkę inny. W sensie poświęcę na kanale Jak to daleko swoje 5 minut dotyczące dość kontrowersyjnego tematu i wielokrotnie już widzowie prosili mnie, żebym się wypowiedział w tej kwestii. Nie wiem, ile zajmie mi ten wywód poparty argumentami, ale chciałbym, żebyście znali też moje zdanie w temacie. W temacie meczetów, w temacie islamu w Polsce, w temacie islamu, wpływu islamu na Europę i tyle. Powiem wam zero-jedynkowo, co o tym myślę. Na koniec. Na początku przedstawię wam kilka faktów, argumentów, które zaobserwowałem przez 13 lat swojego życia. 13 lat swojego życia w podróży. Tak, w podróży. Po 13 lat podróżuję po różnych krajach. I chodzi o to, że przez te 13 lat, szanowni państwo, wizyt w krajach oczywistych, nieoczywistych turystycznie można zobaczyć dużo. I ja dzisiaj tą wiedzą, a może bardziej refleksjami, chcę się z wami dzisiaj podzielić. Może ten odcinek nie będzie dynamiczny, może ten odcinek będzie cały stojący, ale jeśli chcecie usłyszeć, co mam do powiedzenia, usłyszeć fakty, z którymi ciężko się w sumie nie zgodzić, to zapraszam na odcinek. Standardowy zestaw. Złożenie namiotu dla kierownika? Nie ma chętnych. To zostawcie chociaż łapkę, komentarz i rzecz jasna podajcie. Odcinek dalej pod warunkiem, że argumenty, które usłyszycie, rezonują z wami, bo to też nie chodzi o to, żeby wszyscy się ze mną zgadzali. Ale namiot moglibyście pomóc złożyć. O te warunki się trafiły. Wasze zdrowie. Te perliczki mnie dobiją. Gdyby nie czas śniadania, to na obiad bym normalnie zrobił perliczkę. Ojejku, jak przyjemnie. Zabieramy się za składanie i za poruszenie tematu, o którym mowa. Dajcie chwilę, chociaż się troszkę ubiorę, zanim zaczniemy poruszać tematy. I wiedzcie, iż dla mnie osobiście islam nie jest niczym, ogólnie ujmując, niczym złym, jak każda religia. Buddyzm i inne religie. Jedyne, dlaczego robię ten odcinek w ten, a nie inny sposób, to fakt, że islam może przybierać różne formy.
w zależności od interpretacji. I ta interpretacja, którą mamy aktualnie, która się szerzy, wymaga szerokiego wyjaśnienia i zrozumienia. Będę starać się przedstawić to w jak najprostszy sposób, ale chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda od środka. Uważam tę wiedzę za taką podstawową świadomość świata i tego, jak działa socjologicznie, psychologicznie, społecznie wpływ religii na miejsce, w którym ta społeczność religijna się rozwija. Uważam to za coś ważnego. W sumie, gdybym nie uważał za coś ważnego, to bym tego odcinka, moi drodzy, na kanale Jak to daleko nie robił, bo narażam się i to bez dwóch zdań. Narażam się, ale mam to głęboko w sandałach. Dobrze. Czekajcie, gdzieś to postawię. Bo to trzeba, ja będę sobie tutaj składać namiot, dobra? I będę wam lekko, że tak powiem, opowiadać. Nie będzie to odcinek dynamiczny, na pewno nie będzie to odcinek dynamiczny, ale będzie przepełniony ciekawą wiedzą. I to nie jest tak, że jestem zwolennikiem bądź totalnym przeciwnikiem islamu. Nie, w żadnym przypadku. Mam całą masę kumpli, koleżanek, muzułmanów, których bardzo szanuję, z którymi mam zarąbiste w ogóle relacje, z którymi mam masę tematów do poruszania. Ale dzisiaj nie skupiamy się na moich relacjach, które w skali świata są jakimś takim mikronem, tylko zajmiemy się tematem bardziej globalnym i tym, co skalowanie danej religii w Polsce, będziemy mówić o Polsce, na tle Europy będziemy mówić o chrześcijaństwie i o islamie. Innych religii nie dotykamy i ideologii, które można uważać za podobne do religii. Dlaczego? No bo odcinek za krótki. Po prostu. Więc pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, szanowni państwo, to fakt, że w islamie każdy muzułmanin powinien raz w życiu pojechać do Mekki, prawda? To jest miejsce święte, symboliczne dla wyznawców islamu. Mekka, w której znajduje się Kabba, czyli ten taki wielki prostokąt albo kwadrat czarny, który jest symbolem, już się nie zagłębiając. Do czego bije? Do tego, że muzułmanie mogą tam wejść, niezależnie od tego, czy są szyitami, sunnitami, mogą tam wejść. Tam są kontrole, które sprawdzają twoje wyznanie. Czyli ja, ty, twoja mama, twój dziadek nie wejdziemy. Dlaczego? Bo jesteśmy od ponad 1000 lat chrześcijanami w Polsce. Pozdrawiamy Mieszka I. I do czego bije? My nie możemy. A czy muzułmanin, który będzie chciał przyjechać na Świętą Górę Grabarkę, ważną dla prawosławnych, czy też do sanktuarium w Częstochowie, czy też do Watykanu, czy ktoś mu drzwi przed nosem zamknie? Czy ktoś go zapyta o wyznanie? Nie. Nikt nie zapyta. I teraz cały clue. Czyli chrześcijaństwo jest religią otwartą, garnącą, otwierającą drzwi przed innymi, a muzułmanie, a islam, mówię o tym islamie takim, którego nie jestem w stanie, tej formy nie jestem w stanie zrozumieć. No nie jest otwarty. Jesteś chrześcijaninem? Voila, haram. Zabronione, niestosowne. Haram, nie wchodzisz. Nieczysty, nie wchodzisz. Nie jesteś od nas, nie wchodzisz. Kurczę, tak dziwnie zabrzmiało. Tutaj chodzi o tą hermetyczność, żebyście mieli świadomość, o czym mówię, bo to trochę tak dziwnie nabrało dziwny kierunek. No więc mamy jedno. Jak widzicie, islam w tej całej swojej prostocie jest bardziej zamknięty niż nam się wydaje, już tak naocznie. Druga kwestia jest taka, że ktoś powie tak: kierowniku, ale w Afryce, bo teraz jesteś w Senegalu, w Afryce powstają
kościoły powstają misje. Powstają misje, przyjeżdżają księża, misjonarze, tworzą tutaj różne akcje i widzieliście to na odcinkach, bo to nie jest pierwszyzna, że jeżdżę po świecie i jak spotykam misjonarzy, to robię z nimi wywiady, żeby pokazać, jak funkcjonuje społeczność w danym regionie, gdzie oni funkcjonują i jak ich działania wpływają na tą społeczność. Macie na kanale tego dużo. Nawet w serii tej, w której jesteśmy, macie wywiad z chryzologą. Przepraszam, to w poprzedniej. Tutaj macie z Damaris odnośnie tego punktu dożywiania dzieci niedożywionych. Do czego bije? Okej, muzułmanie godzą się na to, żeby powstawały w ich kraju kościoły chrześcijańskie. A my mamy się nie godzić na to, żeby powstawały meczety w Polsce? Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Powinniśmy być otwarci. Ale pojawia się wielki znak zapytania. Pojawia się ów znak zapytania, co meczet, co Kościół wnosi. No więc teraz, jak mamy misjonarza, takiego jak Szczepan, odcinki z Senegal 2 na playliście. Szczepan, który od 17 lat na tamtej parafii, nie wiem, długo już, chryzologa 35 w Senegalu. Zobaczcie, oni przyjeżdżają, faktycznie budują świątynię. Już tutaj abstrahując od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Już tak naocznie. Budują świątynię, wokół tej świątyni prowadzą edukację dotyczącą takich błahych rzeczy dla nas, czyli życia, tego jak myć ręce, kiedy myć ręce. Budują szkoły, czyli uczą pisać, czytać i rozumieć świat. Budują szpitale, pozwalają tym ludziom żyć w zdrowiu. Refundują leki, pozwalają tym ludziom dożywać sędziwego niekiedy wieku. Bo niestety tutaj śmiertelność, gdyby nie misje chrześcijańskie, byłaby tak duża, że wam się po prostu nawet myślę, że nie jesteście w stanie tego sobie wyobrazić. No więc tak, mamy Kościół, który daje i teraz zastanówmy się, co dają meczety w Polsce. Jeżeli ktoś zna meczet, który ma na swoim terenie szkołę, nie mówię tutaj o szkole o madrasie koranicznej, która uczy Koranu, poznawania Koranu i języka arabskiego. Nie mówię o tej. No bo kto by chciał wysłać z rodziców do madrasy, płacić za to, żeby dziecko uczyło się arabskiego i Koranu? Może jakaś 1 na milion rodzina by się na to zgodziła, bo w sensie to nie przynosi w perspektywie czasu żadnego efektu. W sensie do czego? Ten język arabski może by się przydał, ale znajomość Koranu może dla kulturoznawcy gdzieś na studiach. W sensie rozumiecie, to jest marginalna ilość. Czy jest jakiś meczet, który prowadzi szkołę podstawową, żłobek, gimnazjum, liceum, ma przychodnie, szpital? Są takie na terenie Polski? No bo sam budynek nic nie wnosi. A też trzeba zaznaczyć bardzo ważną kwestię, o której chyba nie wspomniałem. Jak przeanalizujecie elity Senegalu, elity to ludzie, którzy pełnią władzę, są wysoko, to się okaże, że muzułmanie, którzy ukończyli szkoły chrześcijańskie. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Szkoła chrześcijańska to pewność wysokiej jakości edukacji. I w niektórych szkołach zdanie matury w szkole chrześcijańskiej daje ci równe prawa, tak jakbyś zdawał maturę na przykład, jak tutaj w Senegalu zdasz, to tak jakbyś zdawał maturę we Francji. Rozumiecie? No właśnie, więc cała elita i ludzie, którzy mają pieniądze, wiedzą, że chrześcijanie dają jakość, dają przyszłość. I to nie podlega wątpliwości, tak się dzieje. To nie jest żadna tajemnica. Idziemy dalej. Punkt 3. Była otwartość na inne wyznania.
było to, co daje budowanie świątyni i to, co dzieje się wokół tej świątyni. Trzecie, w sumie trzecie to chyba najważniejsze, bo to tłumaczy taki aspekt społeczny i socjologiczny. Może od tego powinienem zacząć, ale nie będę tego zmieniać, tej kolejności. Jak powstają społeczności? Jeżeli macie jakąś społeczność, która emigruje do innego miasta, państwa, jak to wygląda? W takim totalnym ujęciu skróconym jest tak, że jak ktoś się gdzieś przenosi, to buduje świątynię. Świątynia to jest miejsce, która skupia daną społeczność. Klei, skupia, pozwala się spotykać, pozwala, że tak powiem, czuć przynależność, czuć siłę. Bo wiadomo, że jednostka nie zrobi tyle, ile zrobi grupa. I teraz uwaga, to nie jest nic nowego. Polacy też, wędrując do Stanów między innymi, też budowali kościoły. Po co? Żeby czuć się bezpiecznie. Wokół kościołów, wokół świątyń budowane było życie całego społeczeństwa. I do czego bije? Jeżeli jest budowany w jakimś małym mieście powiatowym, w mieście powiatowym meczet, to wokół tego meczetu, on może być mały, ale wokół tego meczetu zaczyna tętnić życie. I to życie ono tętni, no bo załóżmy przyjechało 50 mężczyzn do pracy, dostali pozwolenia, pracują sobie, żyją, modlą się. Mówię mężczyzn, głównie mężczyzn, bo takie są realia. Emigranci, no to głównie mężczyźni, czy tego chcemy, czy nie. Załóżmy, że to jest 80%. 20% kobiety i dzieci, żeby nikogo tam nie urazić. No i oni się gromadzą wokół tych świątyń. Tworzą życie społeczne. Kiedy się gromadzą, kiedy czują się silniejsi, no bo grupa pozwala się być silniejszym, zaczynają napływać członkowie rodziny. No bo wiecie, już się ogarnęło, ma się kont, ma się adres, można papiery łatwiej ogarnąć. No nic to nowego. Więc ta społeczność się rozrasta. Kiedy społeczność się rozrasta, to zaczyna mówić do władz miasta powiatowego: halo, halo, nas tutaj jest naprawdę pokaźna ilość. Też chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście. Na początku będzie to, wiecie, jakiś taki mniejszy wpływ, taki nieodczuwalny dla przeciętnego obywatela, ale z biegiem czasu, kiedy ludzie zaczną napływać, kiedy te rodziny zaczną powstawać, no bo człowiek na emigracji szuka drugiej połówki, czy jest muzułmaninem, chrześcijaninem, czy buddystą, szuka tej drugiej połówki, bo lepiej się żyje, łatwiej się żyje. Pojawiają się dzieci. No więc społeczność rośnie. Praw się chce, decydować się chce, no bo mieszkam 5 lat w danym mieście, więc też chcę decydować, co się tutaj dzieje. Rodzina się rozrasta. Przychodzi jedno dziecko, przychodzi drugie dziecko, przychodzi trzecie, czwarte, a niekiedy i piąte, i szóste. Dlaczego? W systemie islamu, tego, o którym ja mówię teraz o tym islamie, którego impet rozrasta się tak szybko i tak dynamicznie, zmieniając całą kulturę w różnych krajach. Afganistan, Somalia, Sudan. W sumie po co ja mam wymieniać, w których krajach islam zmienił, że tak powiem, kulturę zachowań w stosunku do kobiet i samych kobiet, ich stroje, w sensie ma ogromny impet. Bez sensu. Ale powstaje rodzina i ta rodzina, moi drodzy, może liczyć nawet, no, załóżmy, że 4 osoby, 4 dzieci. Średnio rodzina w Polsce ile ma? Jedno? Ile macie dzieci? 2? Myślę, że 3 to mało kto z widzów będzie miał. Co chcę przekazać? Chcę pokazać, że potrzeby takiej rodziny będą większe. Żądania takiej rodziny, roszczenia względem danego miejsca życia będą większe. O tych roszczeniach i potrzebach mówię w kontekście taki prowizoryczny. Zobaczcie, macie małe dziecko, które chcecie wysłać do przedszkola.
No i się okazuje, że w przedszkolu publicznym nie ma miejsc. No bo przecież jak macie 100 rodzin, gdzie średnio mają 4 dzieci i macie 100 rodzin, gdzie średnio w polskiej rodzinie załóżmy jest 1,5 dziecka, bo przeważnie jest to 1 bądź 2, dwójka, no to się okazuje, że dla tej 1 bądź 2 waszych dzieci brakuje miejsca. I kolejny znak zapytania. Okej, w islamie kto pracuje? Mężczyzna. Kobieta co robi? Kobieta w takiej interpretacji islamu, który właśnie idzie do Polski, który się tak rozrasta, to jest patriarchalny sposób budowania rodziny. Patriarchalny oznacza, że mężczyzna jest głową, kobieta zajmuje się domem i dziećmi. Co za tym idzie? Kobieta nie pracuje. Zatem masz kobietę, masz dzieci i masz tego mężczyznę, który pracuje. I tutaj, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, nie ma znaczenia, bo to się tyczy ekonomii. Niezależnie jak byś liczył, jeżeli masz 3, 4 dzieci, a ty masz 1 bądź 2, no to siłą rzeczy ty i twoja żona musicie pracować na tamte dzieci plus jeszcze matkę ich, żeby świadczenia socjalne wystarczyły na pokrycie owych potrzeb. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Ktoś by powiedział, kierowniku, czepiasz się. No dobra, bym się czepiał w momencie, kiedy byłyby to tylko jednostki, pojedyncze jednostki, ale tutaj mówimy już o budowaniu społeczności. Ilość świątyń muzułmańskich powstających na zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Belgii, na Skandynawii, moi drodzy, to przerasta w ogóle myślenie jakiekolwiek, w sensie to jest przerażające. I odnieśmy to do świątyń powstających w krajach muzułmańskich. Jak widzieliście nawet w Mauretanii, świątynie chrześcijańskie nie mają symboli chrześcijańskich. Dlaczego? Bo chcą funkcjonować, chcą prowadzić misje, chcą prowadzić lekcje informatyki, chcą prowadzić bibliotekę, chcą tam być i funkcjonować, ale mogą to robić na ich zasadach. I to nie jest wyssane z palca, tylko to zostało pokazane na odcinku z Mauretanii. Więc albo idziesz zasadami, które ci oferują, albo wypadasz z kraju. Koniec. A tych kościołów w tej Mauretanii? Ja nie wiem, czy 2 są. W Atarze 1, w Nawakrzut chyba też 1. Z tego, co przynajmniej ja wiem. Dobra, załóżmy, że jest 5. To co to jest na tak duży kraj? Powiem wam, że ja przez was się nie mogę skupić na pakowaniu. Czekajcie, ten śpiwór spakuję chociaż. Kolejna kwestia, bardzo ważna. Bardzo ważna. Moi drodzy. A mianowicie... Ty co, śpiwór mokry? Ale ja mokry tutaj. Czemu? Czekajcie. Śpiwór mi się zamoczył, zaplułem go. Kolejny punkt, 4. punkt, na który warto zwrócić uwagę. Jacy ludzie przyjeżdżają, jacy ludzie emigrują do Polski i to jest ciekawe z punktu takiego życiowego. Wyobraźcie sobie, że niektórzy z tych ludzi niekiedy ledwo czytają, ledwo piszą w XXI wieku. I ktoś powie, wow, kierowniku, wyssane z palca. Moi drodzy, ja na swojej drodze, podróżując autostopem, będąc blisko lokalnych, ja trafiam na przeróżnych ludzi. Na przeróżnych. I niekiedy okazuje się, że biorą jakiegoś chłopa najstarszego, tam 20 parę lat, z wioski, z rodziny i zbierają pieniądze, żeby on pojechał do Europy. Ledwo pisze, ledwo czyta, bo nie było za bardzo gdzie w buszu się nauczyć. Mówię tak, generalizuję teraz, tylko pokazać wam pewien aspekt. On przyjeżdża do tej Europy, później się okazuje, że nie ma tych papierów, więc pracy też nie załatwi, no więc jest skazany troszkę na porażkę
albo na to, że jak ma taką trudną sytuację, a chce przeżyć, wrócić nie wróci, bo są zbyt wielkie oczekiwania względem niego, więc będzie mu wstyd, psychicznie może sobie nie poradzić, a wielu sobie nie radzi psychicznie z tymi oczekiwaniami rodziny, bo oni tutaj czekają na pieniądze, oni tutaj czekają na przelewy. I do czego bije? Do edukacji. Jeżeli mamy, bo nie sposób jest pójść w regres kraju, nie po to przez dekady, wiecie, po II wojnie światowej działaliśmy na to, żeby budować uczelnie wyższe i rozwijać się, tylko chodzi o to, żeby budować silny, świadomy kraj z mądrymi, silnymi obywatelami, wykształconymi. Człowiek wykształcony daje wartość. Wartość, która ma impet na ekonomię. Koniec. Człowiek wykształcony zarobi więcej, zrobi poniekąd więcej dla narodu, dla ogółu. Człowiek, który ledwo pisze, ledwo czyta, też zrobi. Pójdzie na taśmę, albo nie na taśmę, albo złapie za miotłę, to nic uwłaczającego. Pod warunkiem, że będzie tak chciał pracować. No i tutaj, moim zdaniem, te warunki przyjęcia takich ludzi powinny być restrykcyjne. Akceptujesz nasze zasady? Masz wykształcenie takie? Potrafisz czytać i pisać, co jest w ogóle dziwnym pytaniem, ale niestety w tej kwestii trzeba też takowe zadać. Czy twoja żona ma jakieś wykształcenie? Czy będzie pracować? Czy będzie zajmować się tylko dziećmi przez całe praktycznie swoje życie? Bo niestety, jeżeli kobieta ma 5, 6 dzieci, nie nabyła przed zajściem w ciążę wykształcenia, to jej te lata uciekają. I to nie jest nic nowego. Jak masz dzieci, to masz ogrom roboty. A jak przez 10 lat się zasiedzisz, bo wychowywałeś dzieci, to powiem wam, że po 10 latach ciężko jest się zmusić do tego, żeby wrócić do tego systemu edukacji, wyjść poza strefę komfortu, przebranżowić się. No to jest ciężkie, po prostu to jest ciężkie. I ten poziom edukacji to jest taki zastanawiający. Bez silnych, mądrych ludzi kraj nie będzie silny i mądry. Islam w formie, w której przybywa do Polski, do Europy, jest troszkę taki ślepy, który w aktualnym stuleciu kompletnie trochę mija się z celem. Dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie, rzućcie okiem na serię odcinków z Pakistanu na kanale. No tak twardy ten islam, że aż po prostu ciarki na plecach. Zwróćcie uwagę na kanale na serię filmów z Afganistanu. Twardy, aż ciarki na plecach. Taki w ogóle ślepy, taki jak 200 lat temu. Zwróćcie uwagę na serię Irak. Nie Kurdystan iracki, tylko Irak. Ten Irak, o którym myślicie, tak. Też taki po prostu, wiecie, ślepo. A zwróćcie uwagę na Tunezję. Kobieta nie ma przymusu wychodzenia za mąż. Zlikwidowana poligamia, czyli mężczyzna nie może mieć 2, 3, 4 kobiet. Nowoczesny islam. Interpretacja inna. Kobiety decydujące same za siebie. Kobiety, które się rozwijają, które pracują na stanowiskach rządowych. Zobaczcie nawet Algierię, która nie jest turystyczna. A odcinki z Algierii możecie sobie zobaczyć. Też idzie z duchem czasu. I ten islam z Tunezji, z Algierii, nawet z Maroka, bądź z Gambii, z Senegalu, z Kenii, z Tanzanii, to jest islam, który nie jest taki ślepy, który nie idzie w ciemno interpretacjami, że tak powiem, niczym z czasów kamienia łupanego. Ten islam nie zamyka kobiet w burkach. Ten islam nie degraduje ich potrzeb rozwoju społeczno takiego, że tak powiem, w kwestii rozwijania się, w kwestii budowania takiej siły, szanowni państwo, siły na rynku pracy. Ten tunezyjski islam jest okej. Mam poczucie, że islam, który jest formowany
z serca, że tak powiem, tej kultury muzułmańskiej, czyli z Arabii Saudyjskiej, która ma niewątpliwie dużo pieniędzy i która, jeśli przychodzi do jakiegoś kraju afrykańskiego, to co robi, to funduje meczety, nie szkoły. Nikomu nie zależy na tym, żeby ludzie byli mądrzy, potrafili czytać, pisać i myśleć, tylko zależy na tym, żeby szli za tym, co mówi przywódca duchowy, czyli imam. I do czego bije? Przykład Europy Zachodniej pokazuje, co ja tak łażę, jeszcze czarna kobra mi się napatoczy albo skorpion. Przykład Europy Zachodniej pokazuje to, że te społeczności rosną w kosmicznym tempie. Na jednym z odcinków w Mauretanii spotkałem Niemców, którzy powiedzieli, wykształconych Niemców, którzy sprzedali wszystko w Niemczech, ponieważ powiedzieli, że Niemiec już nie ma. Niemcy się skończyły, Tomek. Za dużo złych decyzji. Koniec. Koniec. I wyciągnijmy wnioski. Niezależnie jaka będzie społeczność, niezależnie gdzie ona będzie, ona wcześniej czy później zacznie się domagać swoich praw. Ona zacznie rosnąć. A niestety zasady islamu, Koranu, interpretowane tak, jak nie są interpretowane, z tą taką ślepotą, że tak powiem, idei, sprawia, że te rodziny są wielodzietne. I czy chcemy, czy nie, w perspektywie 2-3 dekad, czyli to jest naprawdę krótki czas, te społeczności, one po prostu wybuchną. Ten przyrost naturalny tych społeczności, on po prostu będzie szedł wręcz prawie pionowo do góry, na wykresie. To daje do myślenia. A jeżeli coś rośnie, tak jak powiedziałem wcześniej, domaga się swoich praw, domaga się swojego miejsca w danym kraju. A od tego już blisko, żeby z minaretów, czyli z wież przy meczecie, muezin, czyli gość, który nawołuje do modlitw, 5 razy dziennie słyszeć nawoływania do modlitwy w takim, załóżmy, Wałbrzychu. Moi drodzy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że chodzę bez koszulki, ale u mnie jest 36 stopni, a u was pewnie jest 16, albo może i nie, albo nawet 6. Zdaję sobie też sprawę z tego, że tym tematem bardzo mocno się narażam na komentarze światopoglądowe. Jednak chciałem, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda w praktyce, jak podróżuję. I ktoś może zapytać, kierowniku, czy ty się boisz islamu? Nie, ja się nie boję islamu, bo islamu nie ma się co bać. Chodzi o to, że ja się boję, jeśli już, tego, co on może przynieść. I my Polacy jesteśmy waleczni. My Polacy swoje wycierpieliśmy w historii. My Polacy w pewnych momentach nie wyciągaliśmy wniosków, ale uważam, że warto obserwować, co dzieje się na zachodzie, bo to nie jest tam, nie wiem, 2000 kilometrów od nas za oceanem, 5006, tylko to jest dosłownie obok nas. I zobaczyć, jak to przez ostatnią dekadę, 10 lat się rozwinęło, co to wprowadziło, gdzie moi znajomi ze studiów, szanowni państwo, którzy wyjechali za lepszym jutrem do Europy Zachodniej, teraz wracają do Białegostoku i nie tylko do Białegostoku, mówiąc, Tomek, ja się czuję mało bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkałem. Czuć napięcie. Z czego to się bierze? Ludzie, którzy przyjeżdżają... Spokój, Paweł! Ludzie, którzy przyjeżdżają, moi drodzy, już będę kończyć ten wywód, bo już tutaj perliczki mi nie dają w ogóle spokoju. Ludzie, którzy przyjeżdżają nielegalnie, najzwyczajniej w świecie nie radzą sobie z tą barierą wejścia do Europy. Europa jest droga, Europa jest trudna, Europa jest skomplikowana, Europa ma dużo przepisów, Europa nie wybacza błędów takich formalnych niekiedy. Europa jest ustandaryzowana i to przerasta tych ludzi. I to przerasta tych ludzi do tego stopnia, że niekiedy nie mają co jeść, a jak nie masz co jeść, to kradniesz, napadasz. Tak to wygląda. Termitiera. Silna termitiera. Silne społeczeństwo to społeczeństwo, które buduje silne wartości, mury i dba o to,
żeby żadna kobra nie wlazła, bo zje. Tak już abstrahując, szanowni państwo, to brzmi trochę, to brzmi jednostronnie i tak jak powiedziałem, zero-jedynkowo. Ktoś mnie zapyta, czy jestem za tym, żeby budować meczety, pozwalać się szerzyć islamowi w Polsce? Odpowiadam, że nie jestem za tym. Po 4 latach swojego podróżowania bym powiedział, okej, niech ta mniejszość narodowa sobie żyje. Tylko że to nie jest mniejszość narodowa taka jak na przykład Tatarzy na Podlasiu, nasi muzułmanie, obejrzyjcie sobie serię z Podlasia. Tylko to są inni muzułmanie z innym patrzeniem w ogóle i interpretowaniem islamu. To nie jest taki islam w czystej postaci, tylko to jest przeinterpretowany islam na to, co w Arabii Saudyjskiej i wokół chcą. To jest islam, który kompletnie mi nie leży. Kompletnie. To jest coś, czego po prostu nie trawię, tak ogólnie ujmując. I nie chcę, żeby to było w Polsce, bo wiem, że to będzie regres. To, na co zapracowaliśmy, będziemy musieli oddać tym, którzy przychodzą i którzy żądają, że oni są w złej, załóżmy, sytuacji. Słuchajcie, ja miesięcznie, rocznie dostaję setki, może nawet i tysiące wiadomości od ludzi, którzy piszą do mnie: Tomek, pomóż, zbiórka na spalony dom. Tomek, pomóż, bo jestem niepełnosprawny. My mamy ludzi, którym te pieniądze są najzwyczajniej w świecie potrzebne. Możemy przyjąć jakąś grupkę imigrantów, którzy udokumentują, że są gotowi na to, żeby żyć, żeby się asymilować, że mają coś do zaoferowania, mają jakiś fach, może mają predyspozycję do czegoś. Ale branie na rybku, który w sumie ci nic nie wnosi, nie daje ci żadnych kalorii, no bez sensu trochę. Więc ja jednoznacznie jestem taki, powiedziałbym, przeciwny i apeluję do władz lokalnych, żebyście nie bali się mówić nie, stawiać granic, bo jeżeli ktoś powie wam, że jesteście rasistami, a usłyszycie to bardzo często. Ja tutaj w Afryce, ja tutaj rasizm mam dookoła. Tutaj co chwilę ktoś mnie przycina na pieniądzach, bo jestem biały, ktoś krzyczy do mnie Białasie, Białasie, Białasie. Ktoś inny gdzieś tam rzuca we mnie kamieniami, na przykład dzieci, którym brakuje tej edukacji. Więc nie bójcie się, że ktoś będzie mówił wam, że jesteście rasistami. Czym jest rasizm w dzisiejszym świecie? To jest jednokierunkowe wyrażenie, które przypięło się do białych twarzy tak zwanych. Niestety. Nie bójcie się. Strach przed islamem? Nie, go nie ma. Tylko to, co on może przynieść. Ten regres w mojej głowie, ten regres, który dzieje się na zachodzie od Polski, to jest przerażające. Ja ten odcinek po prostu sobie tak nagrałem z rana, chcąc wam przedstawić to, co ja myślę. To było tak krótko i zwięźle i powiedziałbym na temat. Ciekaw jestem waszego zdania. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i nie obrażajcie się, jeśli to nie idzie z waszym światopoglądem, tylko spójrzcie trochę inaczej. Spójrzcie, nie patrzcie na to, że jesteście jednostką. Spójrzcie na to z perspektywy czasu. Jak to wpłynie, jaki to będzie miało impet na rozwój naszego kraju i waszych dzieci. Bo to, że dziś jest relatywnie spokojnie, a za 20 lat, kiedy wasze dzieci będą szły na studia, czy za 18 lat, trzeba patrzeć długodystansowo, bo krótkodystansowcami to są Afrykańczycy i z Bliskiego Wschodu. Oni nie patrzą na to, co będzie daleko, co będzie za 10, 15, 20, 30 lat. Oni patrzą, co będzie za 5, 10, 15 dni. I dlatego też w głównej mierze jest w Afryce i na Bliskim Wschodzie tak, jak jest. Nie mówię tutaj o Półwyspie Arabskim, który jest przebogaty, a w którym z kolei są te dysproporcje społeczne jeszcze większe, ekonomiczne. Tylko mówię tutaj tak ogólnie, żebyście popatrzyli, jak wygląda Afryka w XXI wieku, wciąż czekająca na pieniądze z Europy i nie tylko. Wciąż czekająca na pieniądze od białego człowieka.
Zostawiam was z tym do przemyślenia, tym odcinkiem. Bardzo statyczny. Zapraszam was też na kolejny odcinek, który już będzie bardziej dynamiczny. Przyznam szczerze, że zrobiłem ten odcinek tak po prostu z sandała, tak z marszu. Nie przygotowałem się do jego nakręcenia. Po prostu powiedziałem to, co przez te 13 lat życia w podróży zaobserwowałem. Mam nadzieję, że to w pewien sposób otwiera oczy, daje troszkę inny punkt myślenia na ten temat. Szanowni Państwo, tylko żeby nie było, to nie jest nawoływanie do tego, żeby, kolokwialnie ujmując, bić ludzi innej wiary. Tutaj chodzi bardziej o to, żebyśmy my jako społeczeństwo w momencie, kiedy będzie możliwość decydowania, czyli referendum, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę pójść razem. Żebyśmy znaleźli ludzi, którzy są u władzy, którzy będą, moi drodzy, w stanie nam w tym, że tak powiem, nas w tym poprzeć. Dobra, zbieramy się. Pozdrawiam was serdecznie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, jeżeli faktycznie to, co powiedziałem, leży z waszą, że tak, ideologią i życiem. Tyle, co mogłem, to powiedziałem. Biorę pod uwagę, że część widzów odejdzie z kanału. Okej, no takie jest życie. Ale prowadzenie kanału, odpowiedzialność, że tak powiem, mówienia do ludzi, też czasami wiąże się z tym, że ludzie muszą odejść. I tyle. Czołem.